Słuchaj, pisiorze, co ci dziś powiem. Tyś nie jest Polak, tyś zamachowiec. Konfederacja, PiS i przystawki. Wstydzi się ciebie kraj. Możesz obrażać, możesz pyskować. Za kilka lat będziesz żałować, że władzę pisia objęła lalka. Wstydzi się ciebie kraj. Cześć, witam Was. Moi drodzy, dzisiaj nie będzie o Alfonsie. Na razie daję sobie z nim spokój. Nawiązując do wczorajszego mojego materiału i do wygrania tego człowieka wyborów prezydenckich, powiem Wam tylko tyle, że jestem jednym z 10 237 177 Polaków i Polek, który nie przyłoży ręki do stoczenia się Polski na dno. Ja nadal nie mam prezydenta, no ale skoro 10 lat dam radę i kolejne 5 lat. I powiem Wam, że lepiej lizać rany i walczyć z bliznami, niż całować dupę i stracić swoją godność. Tyle mam na temat Nawrockiego na dzisiaj. A temat będzie o Kaczafim. I tak jak w tytule, ta menda poczuła krew. Kaczyński znowu poczuł się szefem Polski po wygranej Nawrockiego na prezydenta. Kaczyński tutaj lekki uśmieszek w stronę Konfederacji, bo prezesik odrzucił propozycję rozmowy z liderem Konfederacji, sugerując, że jeśli ktoś ma kogoś zapraszać, to raczej on, a nie na odwrót. No i tutaj ego komuś mocno spuchło. O kogo chodzi? Chodzi o Mentzena. Tak wstępnie przypomnę, że Kaczyński po tym, jak Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, zaapelował o utworzenie rządu technicznego, czyli palec za mało, łapie za całą rękę. Nasz obszczany prezesunio stara się wykorzystać porażkę Rafała Trzaskowskiego do tego, by pozbawić władzy rządu Donalda Tuska. Jego zdaniem wyniki niedzielnych wyborów to dla nich czerwona kartka. I tutaj, moi drodzy, niedługo po tych słowach Mentzen, który dwoi się i troi, aby tylko pozostać w centrum uwagi po pierwszej turze, zaproponował Kaczyńskiemu, aby ten wpadł do niego na rozmowę i opowiedział więcej o planach tworzenia nowego rządu. Propozycja Kaczyńskiego dotycząca rządu technicznego i zakończenie rządów Tuska na pierwszy rzut oka nie wydaje się mieć żadnych szans na większość w Sejmie. Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie, omówimy to, napisał na X-ie Mentzen. Ta propozycja Kaczyńskiego dotyczyła rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska na pierwszy rzut oka. Tak mówiłem, Mentzen stwierdził, że nie ma szans no ale Mentzen zaprosił Kaczyńskiego na rozmowy. I teraz niespodzianka. Otóż lider Konfederacji nie będzie musiał jednak przełknąć gorzką pigułkę i pogodzić się z faktem, że nie jest nikim ciekawym dla Kaczyńskiego. Bo Sławek nie rozumie, że do czego by to porównać? Że jak już się jest pod sklepem monopolowym i da się 5 zł panom, którzy nazywają cię kierownikiem złotym,
I w tym momencie, kiedy dasz te 5 zł, to przestajesz być kierownikiem złotym. Tak czy inaczej, po tych zaproszeniach Mentzena, Kaczyński na te rozmowy, na to zaproszenie odmówił. I odpowiedział Mentzenowi, ogólnie rzecz biorąc, że z gówniarzami nie gada. I w ten oto sposób właściwy dla siebie Kaczyński podziękował Sławkowi za poparcie Nawrockiego. Mentzen niby długo siedzi w polityce, ale dalej jest naiwny jak dzieciak. Liczył na to, że prezesunio przybiegnie do niego i będzie, nie wiem, przytakiwał ze wszystkim jak Nawrocki. Proszę Państwa, w jedno nie wierzcie, że my będziemy rządzili z Konfederacją. Nie będziemy rządzili. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Ich program to są pomysły szaleńców, to są pomysły dzieciaków. Tylko dzieci mogą uwierzyć w taki program. Nie wierzcie w to i nie wierzcie w te nasze wspólne rządy. Tak czy inaczej, Mentzen będzie musiał jednak przełknąć tą gorzką pigułkę i pogodzić się z faktem, że nie jest nikim ciekawym dla Kaczyńskiego. Kaczyński w rozmowie z dziennikarzami z wyraźnym brakiem entuzjazmu stwierdził, że nie skorzysta z tego zaproszenia. Jak powiedział, jest jednak pewna proporcja odnosząca się do wielkości klubów i do doświadczenia politycznego. Także być może do Was to nie przemawia, ale jestem zupełnie innego pokolenia. Waszych dziadków, nawet rodziców. Dla mnie to jednak ma znaczenie. Tak powiedział Kaczyński, czym sprowadził na ziemię marzenia Mentzena o przewracaniu stolika. Tak czy inaczej, można więc to rozumieć, że dla Kaczyńskiego Mentzen nie jest kimś, kogo należy traktować poważnie, a jego partia nie jest na tyle silną grupą w Sejmie, aby podejmować z nim rozmowy. Z drugiej strony, ile razy Mentzen i reszta konfy zarzekali się, że nie będą współpracować z PiS-em, a tu takie podchody. Co za niespodzianka. A skrajna nieporadność tego rządu, łamanie praworządności, łamanie konstytucji, doprowadzanie do niezwykle ostrego napięcia społecznego. Potrzebujemy dzisiaj, proszę Państwa, zupełnie innego rozwiązania. I proponujemy takie rozwiązanie. Takim rozwiązaniem jest rząd techniczny. Rząd, który będzie, podobnie jak prezydent, bezpartyjny, ale to nie oznacza, że podobnie jak prezydent, tak intensywnie wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy by byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki. Moi drodzy, tak czy inaczej Kaczyński po raz kolejny próbuje narzucić swoją wizję polskiej polityki, próbując utworzyć tak zwany rząd techniczny. Wypowiedzi Kaczyńskiego, w których przekonuje, że jego pomysł to sposób na koniec wojny, skąd my to wszystko znamy, nie? Na koniec wojny w polityce i odbudowę państwa, brzmi jak po prostu farsa, żałosna farsa. Kolejny dowód na oderwanie tego zaszczanego pokurcza od rzeczywistości i jego obsesję na punkcie władzy. Propozycja ta, choć ubrana w szaty troski o Polskę, jest w istocie, próbą podważenia demokratycznego wyniku wyborów i destabilizacji rządu Donalda Tuska, które Kaczyński oskarża o radykalne, nierówne wybory i skandaliczne metody. Kaczyński, komentując orędzie Tuska w sprawie wotum zaufania, twierdzi, że obecny rząd doprowadził Polskę do
fatalnego stanu. Mi się już nawet nie chce tutaj przypominać, wytykać, kto do takiego stanu doprowadził właśnie Polskę. Kaczyński wskazuje, że rząd techniczny miałby zająć się odbudową państwa, naprawą finansów publicznych, służby zdrowia, bezpieczeństwa i polityki zagranicznej, w tym odrzuceniem traktatów unijnych, które rzekomo zlikwidowałyby państwo polskie, czyli standardowa śpiewka dla tępego plebsa. No, brzmi to, jakby nie patrzeć, jak ambitny plan, ale w ustach Kaczyńskiego jest to jedynie taka pusta retoryka, jak większość słów, które wydalają pisowcy ze swoich otworów gębowych. Panie prezesie, uważa pan za swój sukces i czuje się pan odpowiedzialny za prezydenturę Karola Nawrockiego? Proszę Państwa, za pozycję Karola Nawrockiego odpowiedzialny będzie, bo jeśli nie jest prezydentem, jest kolektor. Sam Karol Nawrocki. A to powinien być kancelarii. Prezydenta Nawrockiego na Tusk jest konieczna? To powinien być kancelarii. Jakie oczekiwania ma pan wobec Karola Nawrockiego? Jakie oczekiwania tam wobec prezydenta? Co powinien zrobić najpierw? Że będzie bardzo dobrym prezydentem i będzie robił wszystko, żeby przywrócić w Polsce praworządność, normalność. Co pan przez to myśli, panie prezesie? Co pan konkretnie oczekuje? Znaczy koniec demokracji walczącej i koniec polityków, którzy ją prowadzą. Powiem wam tak, tylko osoba o poziomie IQ mniejszym od wacika do uszów może uwierzyć w słowa Kaczyńskiego. PiS, rządząc przez 8 lat do 2023 roku, sam odpowiada za wiele problemów, które teraz krytykuje. Od kryzysu w służbie zdrowia oraz upolitycznienie sądów po napięte relacje z Unią Europejską. O zadłużeniu naszego kraju już nawet nie będę wspominał. A obwinianie Tuska za zniszczenie prawa i konstytucji, no to już to są Himalaje hipokryzji. Zważywszy na to, jak PiS pod wodzą właśnie Kaczyńskiego podporządkował instytucje państwa partyjnym interesom, ignorując zasady praworządności. Ta propozycja rządu technicznego jest w gruncie rzeczy taką typowo pisowską polityczną manipulacją. No ale pamiętajcie, że jak to mówił guru propagandy pisowskiej Kurski, ciemny lud wszystko kupi. Kaczyński mówi o bezpartyjnych ludziach, którzy mieliby rządzić, ale jednocześnie przyznaje, że Nawrocki, prezydent elekt poparty przez PiS, ma z jego partią związki. Jak tutaj uwierzyć w bezpartyjność takiego rządu, skoro Kaczyński wyraźnie chce zachować nad nim kontrolę? No dokładnie jak nad Alfonsem. Jego słowa o konieczności uzyskania 231 posłów do odwołania rządu Tuska pokazują, że zdaje sobie sprawę z braku realnego poparcia dla tego swojego chorego pomysłu. Kaczyński sugeruje rozmowy z innymi partiami i tutaj uwaga, w tym z Platformą Obywatelską, co brzmi jak ponury żart. PO, będąca głównym celem ataków pisowców, no wątpię, żeby poparła inicjatywę Kaczyńskiego. I tutaj nawet Mencen z Konfederacji, potencjalny sojusznik, nie został jasno wskazany jako zwolennik tego planu, a Kaczyński sam przyznaje, że nie prowadzi rozmów z PSL-em. No, cały projekt więc opiera się o mrzonkach,
oderwanego od rzeczywistości dziadka, a nie realnych podstawach. Jarosław Kaczyński był jedynym politykiem, przypomnijcie sobie, który publicznie pojechał do Kijowa, żeby to powiedzieć. Zaproponował, aby polskie wojsko w strukturach NATO poszło na Ukrainę. Jedyny. Dzisiaj robicie z tego wielką kampanię negatywną, sugerując, że ktoś chce wysłać polskich żołnierzy. Mimo że od początku mówiliśmy wyjątkowo zdecydowanie. Polska jest dzisiaj w tej wąziutkiej grupie, która uczestniczy we wszystkich rozmowach na temat przyszłości Ukrainy. Jesteśmy w grupie państw, które są gotowe wysłać swoje wojska w Ukrainie i każdy rozumie, że Polska tego nie będzie robiła. Byliście jedynymi, którzy to proponowali. No, zresztą Kaczyński próbuje się przedstawić jako taki stary inteligent, który czeka, aż inni zrozumieją, co się stało. A jego taka paternalistyczna postawa, brak konkretów, na przykład nazwiska potencjalnego premiera tego technicznego rządu, tylko podkreślają abstrakcyjność jego propozycji. Twierdzenie, że wybory były radykalnie nierówne, jest kolejnym przejawem jego nieumiejętności pogodzenia się z przegraną PiS-u w 2023 roku. A oskarżanie rządu o przewagę medialną i finansowanie brzmi po prostu ironicznie w ustach Kaczyńskiego, który przez lata kontrolował media publiczne, wykorzystywał państwowe środki do prowadzenia kampanii. Kaczyński zamiast zaproponować jakieś konstruktywne rozwiązania, woli siać chaos, podważając legitymizację demokratycznych procesów. Panie prezesie Kaczyński, panie Kaczyński, to bardzo charakterystyczne, że w debacie nad czystością finansowania kampanii wyborczej pana Kaczyńskiego reprezentuje Matecki, któremu oni dali 12 milionów złotych, 12 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości, za które on zrobił sobie banery, plakaty, reklamy w internecie. Jak panu, panie Kaczyński, nie wstyd, że pan publicznych pieniędzy użył do tego, żeby kogoś takiego wprowadzić do Sejmu? Jak panu nie wstyd? Tego człowieka, jak każdego nieuczciwego człowieka, czeka prokurator, sąd i więzienie. To czeka pana Mateckiego. Podobnie jak wszystkich innych polityków PiS-u, którzy finansowali z budżetu państwa kampanię wyborczą. Takie towarzystwo wprowadził pan Kaczyński do Sejmu. Wy nie znacie słowa uczciwość. Wy nie znacie słowa przyzwoitość. Dla was gwizdnąć kawalerkę starszemu człowiekowi to jest jak pstryknąć. To jest jak pstryknąć. Dziękuję, panie pośle. To są tacy ludzie. Dziękuję, panie pośle. Dziękuję. Moi drodzy, jak dla mnie ten cały jego pomysł rządu technicznego to nic innego jak desperacka próba odzyskania wpływów po przegranych wyborach. Kaczyński, zamiast działać jako lider opozycji, który proponuje jakieś realne alternatywy, skupia się na podważaniu rządu Tuska i snuciu jakichś takich nierealnych wizji. Nawet jego zapewnienia, że Nawrocki nie będzie wetował każdej ustawy rządu, brzmią po prostu pusto i śmiesznie, zwłaszcza w kontekście słów o kohabitacji, gdzie prezydent ma wspierać rząd tylko tam, gdzie jest to korzystne dla Polski. Tak czy inaczej w praktyce oznacza to, że Kaczyński oczekuje od Nawrockiego realizacji partyjnych interesów i tutaj żadnej niespodzianki nie ma, a nie działania na rzecz dobra wspólnego. A ta propozycja rządu technicznego to kolejny dowód, że Kaczyński nie potrafi odnaleźć się w roli opozycjonisty, woli destabilizować państwo niż szukać kompromisu.
Polska zasługuje na więcej niż polityczne gry Kaczyńskiego, który stawia własne chore ambicje ponad interes narodowy. No okej, będę zmierzał do podsumowania moich wywodów. Te podsumowanie będzie ciuteńkę dłuższe niż zazwyczaj. Rząd techniczny, czyli tak naprawdę papier toaletowy dla demokracji. Tak to chyba można by było nazwać. No, tak jak wam już wspomniałem, nasz zaszczany siewca łupieżu stanął przed kamerami i przemówił. No, to znaczy stanął przed kamerą, westchnął jak człowiek, który musi tłumaczyć zasady, nie wiem, monopolii szympansom i ogłosił, że nadszedł czas rządu technicznego. Czyli takiego politycznego patyczka do uszu, niby coś czyści, a potem się go wyrzuca. To wystąpienie prezesunia miało miejsce na kilka minut przed orędziem Donalda Tuska. I to oczywiście nie jest przypadek. Kaczyński ewidentnie chciał być jak ten człowiek, który zaczyna śpiewać 100 lat, zanim wejdzie tort. I tutaj wyśpiewał: proponujemy rząd techniczny. Zakomunikował z dumą człowiek, który w 2025 roku nadal myśli, że PRL można wygrać w rewanżu. No, pomysł prosty. Rząd bezpartyjny, ale wspierany oczywiście przez PiS. Czyli nie porównując, jak bimber robienie w garażu bez przepisów, ale będzie walić w łeb. Kaczyński wyglądał przy tym, jakby właśnie odkrył, nie wiem, nową formułę życia na swojej kanapie. No, być może nawet samego siebie. No a tu równolegle, niemalże po stronie normalnej, to znaczy tej nudnej, rozsądnej, Donald Tusk wygłosił orędzie spokojne, wyważone, pełne treści i co najgorsze dla PiS-u, bez ani jednego zwrotu w stylu rządy zdrady narodowej, czy masoni z Brukseli planują zjeść nam dzieci i tym podobne banialuki. Tusk nie biegał z megafonem po Nowogrodzkiej, nie machał konstytucją jak wachlarzem w imieniu cioci Krysi. Zamiast tego mówił o pracy, o planie awaryjnym, determinacji i o zgrozo, o współpracy. Czyli o wszystkim, czego Kaczyński nie uznaje, no chyba że dotyczy, nie wiem, windy i jego kota. No ale tutaj też nie możemy zapominać o desperacji Kaczyńskiego, bo przecież to wszystko było ze strony Kaczyńskiego desperackie. Kaczyński śpieszył się, bo wiedział, że za chwilę Tusk zabierze głos. Chciał być pierwszy, jak nie wiem, dziecko krzyczące ja pierwszy, przed zjazdem na zjeżdżalni, choć w połowie drogi gubi majtki. Kaczyński ogłasza czerwoną kartkę dla rządu, bo jego kandydat wygrał wybory prezydenckie różnicą mniejszą niż ilość osób w kolejce po kebaba o 2 w nocy po dyskotece. Tusk opowiada spokojnie: mamy plan, jesteśmy gotowi, pracujemy dalej, jakby był dorosłym, jakby naprawdę chciał coś zrobić, jakby był premierem. Więc, moi drodzy, mieliśmy 2 wystąpienia. Jedna to próba puczu w stylu dziadka, który zapomniał
że nikt już nie ogląda wiadomości. Drugie to sygnał, że rząd ma ręce na kierownicy, nie zamierza z nich zdejmować, nawet jeśli prezydent elekt właśnie zamówił sobie nowy fotel obrotowy do pałacu. A rząd techniczny, moi drodzy, dajcie sobie spokój. To tak jakby, nie wiem, w remisie, w meczu zaproponować, że teraz mecz rozegrają, nie wiem, kucharze, księgowa i sąsiad z parteru, bo przecież trzeba coś robić. No więc nie trzeba czegoś robić byle jak. No ale desperacja rządzi się swoimi prawami. No a ta mała kanalia, ten mały wrzut na dupie, no cóż, znowu poczuł krew. Ale jak to zwykle bywa, ugryzł się we własny język. I tak ciekawe, jak nazwie swój, nie wiem, kolejny projekt. Rząd techniczno-medialno-paranormalny. No, jeszcze ma trochę czasu, może coś wymyśleć, ale oczywiście wszystko będzie bezpartyjne i obywatelskie. Moi drodzy, i tą piękną twarzą i tym akcentem pozwólcie, że zakończę dzisiejsze moje wywody. W Sucharze Dnia będziecie mieli wypowiedź pewnej pani, no, fanatyczki, wyborczyni PiS. Posłuchajcie jej, od starszych ludzi warto się czegoś nauczyć, bo kobieta mądrze prawi i dzięki tej kobiecie wiem, jak powstał Kaczyński. Także wsłuchajcie się w głos tej pani, a dowiecie się, jak na tym świecie powstał Kaczyński. Ja wam bardzo dziękuję. Powiem wam, że no, pozbierałem się po tym policzku od części społeczeństwa polskiego, który dał nie tylko mi, ale większości Polakom niezłego plaskacza w pysk, wybierając Nawrockiego. No gratulacje. Dla Mencena też gratulacje, że dał się tak bez mydła wyruchać Kaczyńskiemu. Zresztą Kaczyński jest z tego słynny, że takie płotki przeżuwa, wypluwa lub ewentualnie je wysra. Ale to dowodzi tylko, że czego to ludzie nie są zdolni zrobić dla władzy. Także co, ja wam dziękuję. Dziękuję za komentarze wszystkie, za opinie, za łapki i udostępniajcie to, gdzie się da. Ja oczywiście was zapraszam na kolejny materiał. Jak się uda, to wiecie, że będzie jutro, jak nie, to w najbliższym czasie. I cóż, do zobaczenia. A i pamiętajcie, że w niedzielę live'a niestety szampana nie będziemy pić, ale myślę, że jak zawsze będziemy się dobrze bawić. Także do zobaczenia. Trzymajcie się przy następnym materiale. Cześć. Tak zwany seks, jeśli chodzi to o połączenie genitaliów. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób polio się rozsiewa. Po prostu to, co jest rozkoszą płciową, jest to uderzenie prądu do głowy. Utrata świadomości. Osoba nie powinna tracić świadomości, po pierwsze, a po drugie w kontakcie płciowym, ponieważ te organy służą do wyrzucenia grzybni trupiej, czyli genów, to w kontakcie płciowym te już prawie że martwe geny uzyskują energię elektryczną, kwant energii i powstaje nowy twór polio. I potem mamy polioków, wariatów, którzy nie wiedzą, po co żyją.